Siemanko moi drodzy, jest 25 października, a ja dzisiaj jadę do Kiruny zaopatrzyć się w troszeczkę wyrobów alkoholowych. No i przy okazji pokażę wam, jak wygląda system sprzedaży i kupna alkoholu w Szwecji, co to jest system Bolaget, na czym to wszystko polega, co i za ile, gdzie i lecimy z koksem. Tak. No i tak, moi drodzy, wygląda autokar na 30-minutowej trasie. No to jedziemy do Kiruny. Witam was w Kirunie, moi drodzy. O tym, co jest za mną, o tym, co znajduje się za mną, jeszcze sobie porozmawiamy, jeszcze wam opowiem. Dzisiaj idziemy się zaopatrzyć w troszeczkę wyrobów niealkoholowych. Mianowicie do jednego ze sklepów systemu Bolaget. Co to jest system Bolaget? No, system Bolaget w wolnym tłumaczeniu oznacza sklep alkoholowy. Jest to sieć handlowa kontrolowana przez rząd, ściśle kontrolowana przez rząd, która zajmuje się właśnie dystrybucją alkoholu na terenie Szwecji i ma do niego całkowity, absolutny monopol. Słuchajcie, nie kupicie nigdzie indziej alkoholu. Jeden z tych sklepów jest właśnie w Kirunie, znajduje się w Kirunie. Ciekawostką jest, że jest ich tylko około chyba 430 w całej Szwecji. W Sztokholmie, z tego co czytałem, bodajże tylko 22. Także biorąc pod uwagę, jak Szwecja jest duża, to 430 sklepów, uważam, że nie jest to wcale tak dużo. No i w związku z tym, że jest ta sieć kontrolowana przez rząd szwedzki, to wynikają z tego bardzo ciekawe zasady, reguły. Między innymi to, że alkoholu nie uraczymy w dni powszednie po godzinie bodajże 18. W sobotę kupimy alkohol w takim sklepie do 15, a w niedzielę nie kupimy w ogóle. Także nie ma czegoś takiego jak u nas tak zwanego starego, dobrego, przysłowiowego sklepu 24 na dobę za rogiem. Do czegoś takiego tutaj nie uraczymy. Bardzo ciekawą rzeczą jest jeszcze to, że żeby w ogóle kupić alkohol w takim sklepie, trzeba mieć ukończone lat 20. 20. A uwaga, żeby kupić alkohol w pubie czy w restauracji, wystarczy już tych lat 18. co jest, no jest to inne, ciekawe, no tak jak mówię, no nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Żeby zostać posłem bądź ubiegać się o stanowisko posła w Szwecji, wystarczy mieć 18 lat, więc załóżmy, że osoba, która ukończyła 18 lat, faktycznie zostaje posłem, to w tym samym momencie osoba, która współtworzy rząd i jest odpowiedzialna za pewne aspekty funkcjonowania państwa, nie jest w stanie, nie ma prawa kupić alkoholu w sklepie legalnie. No jest to ciekawe, no intrygujące w każdym razie. A jest jeszcze parę rzeczy, ale to wam będę mówił na bieżąco. No i my sobie teraz do takiego jednego z tych sklepów wejdziemy. Pokażę wam, jak to wygląda, co można dostać, a później sobie popatrzymy na to, co i ile i za ile. Właśnie miałem wchodzić do sklepu. No i przeczytałem informację, że sklep został przeniesiony, także sobie teraz pomaszeruję 30 minut. No ja nie byłbym sobą, gdybym nie miał przygody, no ale co, przynajmniej się rozgrzeje. No i dobra, słuchajcie, dotarłem na miejsce. Zaraz pokażę wam, jak to wygląda w jednym z takich sklepów. Ciekawy jestem, czy trzeba tutaj będzie pobierać numerki, bo w niektórych sklepach, na przykład w Sztokholmie, trzeba pobrać numerek i faktycznie wiedzieć, co się chce. Wszystko jest za szkłem, no, po prostu. Wchodzimy. No tutaj, jak widzicie,
szklanych półek nie ma. Wszystko jest poukładane tak ładnie na półeczkach. No i co, jesteśmy w sklepie. Wiecie co, myślałem, że będzie to wyglądać troszeczkę tak jak w Sztokholmie. W Sztokholmie trzeba mieć numerki i wszystko jest za szklaną szybą. No tutaj to przypomina po prostu sklep z alkoholem monopolowy, jak w każdym sklepie w Lidlu. Jeżeli chodzi o wybór, to nie ma tutaj czegoś takiego, że coś brakuje, coś jest ograniczane. Jeżeli chodzi właśnie o wybór, wszystko jest naprawdę spory wybór, także to jest spoko. Wybierzemy sobie jakieś piwka, jakieś wina. Ja tu ogólnie jeszcze chwilę zabawię, porozglądam się, poczytam i będziemy działać dalej. No to do zaraz. No to co, zakupy mamy już za sobą. Teraz powiem wam ogólnie co, dlaczego i po co i na co. Aha, przypomniała mi się bardzo ważna rzecz, że w ogóle w sklepie typu na przykład Lidl nie kupicie, czy jakimkolwiek innym sklepie nie kupicie alkoholu powyżej 3,5%. Czyli takie lekkie piwka kupicie jak najbardziej, ale no, jeżeli chcecie cokolwiek mocniejszego, no to musicie już udać się właśnie do systemu Bolaget. Tak jak mówię, no po co i na co? Rząd szwedzki argumentuje takie, a nie inne restrykcje tym, że stara się dbać o swoich obywateli i stara się poszerzać wiedzę na temat spożycia alkoholu i skutku spożycia alkoholu wśród ludzi. Zatem system Bolaget nie jest tylko i wyłącznie sklepem, gdzie możecie kupić flaszkę, ale też mają bardzo dużo artykułów, mają swoją stronę internetową, robią filmy. Prowadzą właśnie taką kampanię na rzecz zmniejszenia spożycia alkoholi wśród Szwedów. Czy to działa, czy nie? No według nich tak. Według rządowych statystyk i badań przeprowadzanych na ten temat więcej ludzi, którzy spożywają alkohol, to są Szwedzi starsi niż młodsi. Czy jest to coś odkrywczego, czy nie? No to już musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem w ogóle w nowym centrum Kiruny, ale też o centrum będę wam dużo też opowiadał kiedy indziej. Nie szedłem tam jakoś specjalnie długo, ale udało mi się, no cóż, no to tak jak widzieliście, w sumie system Bolaget, sam sklep wrażenia nie robi. Tak jak mówiłem, w Sztokholmie były numerki, trzeba było stać po numerki, wszystko było za szklanymi gablotami, było to tak bardziej no, oficjalnie zrobione, a tutaj na luzie do tego podeszli. No dobra, myślę, że wszystko mamy. Witam was w mieszkaniu. Już ogarnąłem sobie wszystko to, co dzisiaj kupiłem. Mam też rachunek. Także będziemy sobie sprawdzać wszystko po kolei, co ile kosztuje i ile nam łącznie za to wyszło. No i przeliczymy sobie to na złotówki. Mimo tego, że w moim przypadku przeliczanie na złotówki nie ma absolutnie, kompletnie żadnego sensu. No ale po to ten odcinek też właśnie robię, żeby też pokazać wam i też w sumie sobie, ile to będzie po prostu na złotówki, tak? Zanim w ogóle cokolwiek zrobimy, stwierdziłem, że byłoby grzechem w ogóle nie powiedzieć wam, nie pokazać wam pewnych badań, które zostały przeprowadzone, a bardziej wyników tych badań przez Szwedzki Urząd do Spraw Zdrowia Publicznego, jeżeli dobrze pamiętam. I też chcę wam przeczytać co nieco, co jest napisane na stronie System Bolaget. Zaczniemy sobie od pewnych badań, a mianowicie tak. Łącznie 15% stwierdziło ryzykowne spożycie alkoholu w pomiarze w 2021 roku. Co to znaczy ryzykowne spożycie alkoholu? To jest ładne określenie na upijanie się w trupa. Czyli w 2021 roku 15% badanych Szwedów odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy upijasz się w trupa, bądź czy ci się zdarza upijać w trupa. Ale w 2004 roku, czyli kilkanaście prawie lat wstecz, na to samo pytanie odpowiedziało 18%, czyli mamy 3% różnicy. No i teraz pytanie, czy to możemy brać jako margines błędu 3%? Czy faktycznie
to są te faktyczne 3%. Link do szwedzkiego urzędu i do systemu Bolaget dam Wam w linkach pod filmem. Rozmawiając o szwedzkim alkoholu, no tak jak mówię, no dziwnym by to, krzywą akcją by było, gdybym tego nie wkleił. Jakby jest to na tyle złożony temat i tyle różnych czynników ma tutaj swoją rolę, że wydaje mi się, że no nie fajnie byłoby to wszystko pominąć. Ale tak, skoczymy sobie jeszcze do systemu Bolaget. Nasza misja. I czytamy. Nasz sposób sprzedaży alkoholu ogranicza konsumpcję. Wady alkoholu dotykają nie tylko pijących, ale także ich rodziny, dzieci i innych bliskich. Na tym tle istnieje szwedzka polityka alkoholowa i system Bolaget. Celem polityki alkoholowej jest ograniczenie całkowitego spożycia alkoholu, ponieważ badania wykazują wyraźny związek: im więcej pijesz, tym większe szkody wyrządzasz swojemu zdrowiu. Bardzo się cieszę, że to napisali, bo to, co teraz przeczytam, podsuwa mi takie pytanie właśnie, czy to by w Polsce przeszło, wiecie o co chodzi? To, ile pije się w danym kraju, to połączenie kultury, religii, tradycji, ekonomii i przepisów. I jak ważne jest to, że oni to poruszyli. W związku z tym, co było napisane w tym, co przed chwilą przeczytałem, uważam, że w Polsce by to nie przeszło. Ale jestem ciekawy, co Wy macie na ten temat do powiedzenia. Czy w ogóle w Polsce coś takiego miałoby rację bytu? No tak jak mówię, ja uważam, że nie. W związku właśnie z naszą mentalnością, z naszą tradycją. Ale jestem ciekawy takiej dysputy. Tymczasem my przechodzimy do najbardziej interesującej części odcinka, czyli w końcu sobie powiemy co, ile i za ile. Wybierałem alkohol ze średniego przedziału cenowego, tak? Wiadomo, że ceny są różne, no ale musimy wiedzieć, co sprawdzamy. Ok? No dobra, czyli mamy winko białe niemieckie. Winko białe niemieckie 99 koron. Ok? Kolejne winko białe 139 koron. Boom. Teraz winko czerwone, włoskie czerwone 149 koron. Kolejne włoskie czerwone 95 koron. To sobie zostawimy na zaraz. Mamy tutaj 3 rodzaje cydrów. Może ja tak bliżej bym to stawiał. 3 rodzaje cydrów różnego smaku, 4,5%. Aha, poprzednie winka miały 14%. 13, 14. Tak, 13 i 14%. No tu się to nie zmienia. Cydry mają po 4,5 każdy i są w cenie, kosztowały mnie 16,50. Ok? A ta jest w ogóle w plastikowej, jako jedyna jest w plastikowej. Butelce. Z jakiejś przyczyny, nie wiem dlaczego. I mamy 2 lagerki. Jeden jest niemiecki lager, a drugi to jest lager, a to jest wheat beer z Kiruny. I tak, wheat beer z Kiruny kosztował mnie 34,50, a niemiecki lagerek 21,90. No i tak, i za całość przyszło mi zapłacić 794,90, co w przeliczeniu na polskie to jest jakieś 350 zł. Okay? I jeszcze mam tutaj jednego kandydata, którego kupiłem. To jest likier zrobiony z owoców z drzewa amaruli. I za ten likier zapłaciłem 200 koron. Ok? Tak. Czyli 350 zł za 4 butelki wina, za 3 cydry i 2 piwa. Jeden lager, drugi wheat beer, ale przyjmijmy, że to 2 lagery. Tylko i wyłącznie, żeby nam się to nie mieszało. No i duża butelka likieru.
I to wszystko za 350 zł. Ciekawe, uważacie, że czy to jest ogólnie dużo czy mało? 4 wina, 3 cydry, 2 piwka i duża butelka likieru. Czy to jest dużo za 350 zł? Co można kupić za 350 zł teraz w sklepie, w Monopolu? Nie? Ogólnie jest o wiele więcej tych badań związanych z piciem alkoholu w Szwecji. Ja te wszystkie badania zamieszczę pod filmem, żebyście, jak będziecie mieli ochotę, sobie to obczaili, bo to jest naprawdę na grubą skalę zakrojona akcja. Dzięki w ogóle, że dotarliście do tego momentu, dzięki, że chciało wam się to oglądać, chciało wam się moją pracę oglądać. No i co? Zachęcam do komentowania, do dysputy na temat alkoholu, czy to się w ogóle sprawdzi u nas w Polsce, czy by się sprawdziło, czy by się nie sprawdziło. Dzięki i widzimy się na kolejnych filmach. W ogóle jakoś specyficznie się czuję za stołem, ale to dobra. Dzięki!